Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną. Za hojny donate kawkowy. Dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Czuję się doceniony i zauważony. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przemiłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. Dzień dobry, zapraszam Was na kolejny film z serii warsztatowej. Dziś pokażemy Wam, co to jest Nashings, tuleje albo łożyska ślizgowe, jak ktoś woli. Zastępują te małe łożyska, których sprzedaż BMW zastrzegło tylko dla siebie. Są nienaturalnie drogie i niekoniecznie trwałe, żeby długo służyły, trzeba o nie dbać i przy montażu regulować bardzo precyzyjnie. W cenie jednego takiego oryginału można kupić komplet łożysk bezobsługowych, nylatronowych, impregnowanych dwusiarczkiem molibdenu. Brzmi tajemniczo. Kupiliśmy takie u producenta w Arkansas w USA. Zamontowaliśmy i wyregulowaliśmy, konsultując wszystko z producentem. Zaraz dowiecie się wszystkiego. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Na warsztacie stoi BMW 1150 GS Adventure z 2003 roku. Motocykl przejechał ponad 200 000 km i jest to jego trzeci serwis łożyskowania na połączeniu przekładni głównej z paralewerem. Tutaj kryją się te małe, kłopotliwe łożyska. Wypracowane powodują luz w tym miejscu. To łożyska stożkowe, wyposażone w małe wałeczki. Zastąpimy je tulejami ślizgowymi amerykańskiego producenta, twórcy tego patentu. Na początek pozbędziemy się oleju. To dobry moment na wymianę oleju. Przed zdjęciem koła, jak zawsze w tym modelu, musimy zdjąć tylny zacisk hamulcowy. Nie pozbywamy się od razu zlanego oleju z pojemnika. Dlaczego? Zobaczycie na końcu filmu. Warto obrócić kilkukrotnie podniesionym kołem. To dobry zwyczaj, który może pomóc w wykryciu uszkodzeń układu napędowego. Wymiana łożysk stożkowych na tuleje nylatronowe nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi. Wszystkie czynności wykonamy narzędziami dostępnymi w większości garaży.
Aby prawidłowo skontrolować luz na tych łożyskach, należy odkręcić śrubę poprzeczki. Teraz, poruszając przekładnią główną góra-dół, można wyczuć zacięcia w pracy łożysk, a poruszając na boki lusk na łożyskach. Wymiana łożysk nie zawsze jest konieczna. Jeśli są w dobrej kondycji, wystarczy ich nasmarowanie i skasowanie luzu. Jak to zrobić, przedstawiliśmy w tym filmie. Łożyska zamontowane są po obydwu stronach. Po tej stronie można regulować luz. Jeśli demontujemy łożyskowanie po raz pierwszy, ale nie tylko, najprawdopodobniej trzpienie zabezpieczone są klejem trudno demontowalnym Loctite 2701. Aby uwolnić łożyska i bezpiecznie wykręcić trzpienie, należy je podgrzać do temperatury około 120 stopni. W innym przypadku istnieje ryzyko uszkodzenia gwintu. Całą operację wykonujemy ostrożnie, tak aby nie uszkodzić łożysk i nie rozsypać wałeczków i bieżni. Przy takiej okazji warto zbadać przegub kardana. W ten łatwy sposób wyczujemy luzy i zacięcia jego łożysk.
Teraz możemy skontrolować wałek atakujący, jego luz na łożyskach i szczelność zimmeringu. W ten sposób wstępnie badamy pracę łożysk pod kątem ewentualnych zacięć w jego pracy. Te łożyska nie wykazują uszkodzeń. Mają za sobą około 80 000 kilometrów przebiegu i były w połowie tego przebiegu smarowane. O prawidłowej pracy albo nieprawidłowościach powiedzą trzpienie. Wypracowane powierzchnie w tym miejscu podpowiadają, że łożysko pracowało nie tylko na stożku, ale i na tym połączeniu. Te trzpienie pracowały w motocyklu od czasu, kiedy wyjechał z fabryki. To jest trzpień ustalający, zamontowany na sztywno. Drugi z nakrętką kontrującą daje możliwość regulacji i kasowania luzu. Będziemy korzystać z tej możliwości, ustalając właściwy luz na tulejach ślizgowych Nashings. Tak przygotowana przekładnia jest gotowa do wymiany łożysk. W ten sposób możemy dostać się do wnętrza łożyska i nasmarować je. My jednak, bez względu na ich stan, zamontujemy ślizgowe tuleje nylatronowe. Do demontażu potrzebna będzie podkładka stalowa o zewnętrznej średnicy 28 mm, tak aby zmieściła się w przekładni i uchwyciła zewnętrzną bieżnię łożyska. Przez podkładkę przewlekamy stalową szpilkę. Jeśli nie posiadamy ściągacza bezwładnościowego, taki zestaw wystarczy. Jako obciążenie możemy użyć na przykład starego łożyska. W taki sposób wyciągniemy łożyska z przekładni. Ale zanim to zrobimy, gniazda łożysk należy podgrzać do temperatury około 120 stopni.
Jest też inna metoda, do której będziemy potrzebować naszej podkładki o średnicy 28 mm i odpowiednio długiego pręta. Nasze łożyska nie wyglądają źle we wstępnej ocenie. Podczas pracy nie zacinały się. Były serwisowane, czyli smarowane i luz kasowany jeden raz na przestrzeni przebiegu 80 000 kilometrów. Zastąpimy je łożyskami Nashings. Ze Stanów przyjechały w takim opakowaniu. W środku znaleźliśmy taki mały woreczek. Wewnątrz podziękowanie za zakup oraz 2 tuleje i 2 stalowe podkładki. Oryginalne stożkowe łożyska bywają problematyczne z powodu zacięć wałeczków względem bieżni. Taki zatrzymany w miejscu wałeczek wyciera obie bieżnie, wewnętrzną i zewnętrzną. Ta bieżnia nosi tylko ślady współpracy obu elementów. Zapowiedź przyszłych kłopotów. Nashings mają być rozwiązaniem tego problemu. To łożyska ślizgowe wykonane z materiału, który nie wymaga smarowania. W zestawie są 2 stalowe podkładki, a obydwie tuleje różnią się nieznacznie od siebie. Obie stalowe podkładki powinny znaleźć się w tym miejscu. Tuleje nie są identyczne. Lewa i prawa różnią się od siebie. Jedna z nich jest nieznacznie wyższa. Jedna z nich po drugiej stronie posiada również lekkie podtoczenie. To wszystko będzie bardzo ważne podczas montażu. Tuleja z podtoczeniem będzie współpracowała z trzpieniem, którym będziemy regulować luz. Pomiędzy nimi należy umieścić podkładkę.
druga tuleja z płaskim końcem będzie współpracowała z trzpieniem ustalającym, zamontowanym na sztywno w przekładni. Zanim zdecydujemy się zamontować stare trzpienie, należy zweryfikować ich powierzchnię, która będzie współpracowała z Nashings. Ponieważ znaleźliśmy tutaj dość głębokie, a przynajmniej wyczuwalne pod palcem wytarcia, zdecydowaliśmy się na wymianę tego elementu, tak aby nowa tuleja dobrze współpracowała z nowym trzpieniem. Należy zwrócić uwagę, że tuleja po tej stronie nie wsuwa się do końca. Będzie to miało istotne znaczenie podczas prawidłowego montażu. Należy pokonać ten opór i ścisnąć mocno całość. Tuleja w swoim wnętrzu ma dwie średnice, przygotowane dokładnie pod trzpień, którego końcowy odcinek jest węższy. W ten sposób tuleja jest idealnie dopasowana do trzpienia, a powierzchnia współpracy obydwu elementów większa niż w stożkowym stalowym łożysku. To łożyska stożkowe wyposażone w małe wałeczki. Zastąpimy je tulejami ślizgowymi amerykańskiego producenta, twórcy tego patentu. Tuleja nieco wyższa, z podcięciem w tym miejscu, zostanie zamontowana na trzpieniu z regulacją luzu. Druga, niższa, bez podcięcia, na trzpieniu umocowanym na sztywno. Użyjemy stalowej szpilki z dwiema nakrętkami i podkładkami o średnicy nieco większej od tulei ślizgowych. Ważne, aby podkładka miała większą średnicę. Dokładny wymiar nie jest istotny. Gniazdo łożyska w tym miejscu ma delikatne podtoczenie. Ułatwi nam to montaż i prawidłowe wprowadzenie tulei. Ważne, aby zrobić to możliwie prostopadle do osi.
Gwintowaną powierzchnię możemy owinąć na przykład taśmą izolacyjną. Zabezpieczy to powierzchnię Nashings przed uszkodzeniem. Przypominamy o różnicach. Tuleje nie są identyczne. Niższą, bez podtoczenia w tym miejscu, zamontujemy po tej stronie przekładni. Bardzo istotne jest, aby podczas wciskania tulei najpierw umieścić w niej dedykowaną stalową podkładkę. Tuleja ślizgowa zaciśnie się na niej i późniejszy montaż podkładki będzie bardzo trudny. Przed rozpoczęciem montażu upewniamy się o kompletności zestawu i możliwie najbardziej prostopadle do osi ustawiamy naszą tuleję z Nyratlonu. W tej chwili pozostaje nam już tylko kręcić kluczem, uważnie obserwując wprasowywaną tuleję. Tak wygląda prawidłowo zamontowana tuleja. Jest zlicowana z powierzchnią przekładni, a stalowa podkładka zaciśnięta w tulei. Trzpień nie daje się teraz łatwo wprowadzić do tulei. Po wprasowaniu zmieniła swoją średnicę. Nie ma tu wystarczająco dużo luzu, aby wprowadzić go ręką do środka. Zupełnie inaczej niż miało to miejsce wcześniej. Warto zwrócić uwagę na to, czy szpilka umieszczona jest dokładnie w osi. Dzięki temu nie uszkodzimy już zamontowanej tulei i montaż następnej będzie dużo łatwiejszy.
Po tej stronie będzie pracował trzpień z regulacją, którego teraz też łatwo nie wprowadzimy ręką. Nasze nashings zostały zamontowane, a przekładnia jest niemal gotowa do ponownego montażu. Powierzchnię wielowypustów krótkiego odcinka wału smarujemy, na przykład smarem Strabugas NBU 30 PTM, smarem, który nasi widzowie wygrywali w konkursie. Ale nie musi to być koniecznie taki smar. Można użyć innego, dedykowanego do wielowypustów. Wszystkie powierzchnie gwintów, które będziemy wkręcać trzpienie, jak i gwinty samych trzpieni, powinny zostać dokładnie oczyszczone z resztek kleju i zanieczyszczeń. Wszystkie elementy powinny ze sobą lekko i bez zacięć współpracować. Na wielowypuście znajdziemy tak oznaczone miejsce. Powinno pokrywać się z identycznym na długim wale. W ten sposób producent zabezpieczył się przed nieprawidłowym montażem. Powierzchnię tych wielowypustów smarujemy tym samym smarem. To miejsce jest bardzo ważne, ponieważ tutaj krótki wał i długi współpracują ze sobą suwliwie na wielowypustach. Jeśli mamy problem z połączeniem obydwu końców wału, dobrze jest obrócić mechanizmem przekładni. Wkręcone śruby koła mogą to ułatwić. Na początek wkręcamy oba trzpienie równomiernie, nie za głęboko, tak aby mieć pewność, że znajdują się wewnątrz tulei ślizgowych. Tą stronę
zostawiamy z lekko wkręconym trzpieniem, tak aby zostawić miejsce na wkręcenie trzpienia ustalającego, który nie ma regulacji i powinien zostać wkręcony do końca. Producent Nashings nie zaleca stosowania kleju, argumentując to uszkodzeniem tulei podczas podgrzewania przy demontażu. Takie ryzyko istnieje przy zastosowaniu kleju trudno demontowalnego zalecanego przez BMW, np. Loctite 2701. My użyjemy Loctite łatwo demontowalny o numerze 243. Przy demontażu nie będzie konieczności rozgrzewania trzpieni. Zwróćcie uwagę, jaką siłą działa tuleja ślizgowa na trzpień. Obraca go w gwincie. Dlatego dla przyszłego bezpieczeństwa warto dobrze zabezpieczyć to połączenie. Teraz bardzo istotny element przy montażu. Przed końcową regulacją musimy ścisnąć tuleje ślizgowe trzpieni na tyle mocno, aby w tych miejscach nie było szczeliny. Ruszając lekko przekładnią, dokręcamy trzpień regulacyjny na tyle mocno, aby skasować wszystkie luzy pomiędzy trzpieniami i tulejami. Tak wygląda prawidłowo wciśnięty trzpień. W tych miejscach nie powinno być szczeliny. Podobnie jak w poprzednim przypadku, decydujemy się na użycie niewielkiej ilości kleju łatwo demontowalnego Loctite 243. W tym celu lekko cofnęliśmy trzpień. Producent Nashings nie zaleca stosowania kleju. Właściwa regulacja luzu, zalecana przez producenta, polega na takim docisku trzpienia regulacyjnego, aby przekładnia nie opadała sama. Dokręcamy śrubę regulacyjną, poruszając przekładnią góra-dół, co chwila korygując luz, aż do momentu, kiedy przekładnia znajdzie się na skraju samoistnego opadania w dół. Prawidłowo wyregulowany luz to taki, przy którym opadanie przekładni będziemy musieli wymusić ręką. Teraz oznaczamy trzpień i czekamy, aż klej zwiąże gwint.
Dzięki takiemu zabiegowi nie musimy używać specjalistycznych narzędzi do kontrowania bez ryzyka zmiany nastawy naszej regulacji. Teraz kontrolujemy położenie naszego znaku. Jeśli jest w tym samym miejscu, regulacja nie uległa zmianie. Teraz możemy zamontować poprzeczkę, ale nie dokręcamy nakrętki. Śrubę pozostawiamy luźną. Powierzchnię przylegania gumowej osłony możemy uszczelnić smarem Strabogas NBU 30 PTM. Jeśli nie używaliśmy kleju do zabezpieczania gwintów, producent Nashings zaleca umieszczenie odpowiednich znaków, tak aby na bieżąco kontrolować stan połączeń. W ten oto prosty sposób wymieniliśmy łożyska stożkowe na oryginalne tuleje ślizgowe Nashings od amerykańskiego producenta. Na forach internetowych i stronie producenta znaleźliśmy informację, że są od dawna używane i testowane na całym świecie. Nie wymagają smarowania. Sprawdzimy to. Będziemy kontrolować ich stan na bieżąco i co jakiś czas informować Was w opisie pod filmem, jak się sprawują. Teraz możemy dokręcić poprzeczkę paralewera. Robimy to pod obciążeniem 85 kg, zgodnie z instrukcją dla mechanika BMW Motorrad. Dziękujemy za Wasze wsparcie, za komentarze, łapki i udostępnienia. Dzięki Waszej interakcji istniejemy dalej. Nie zapominajcie o nas, a my będziemy pracować dla Was dalej. Na koniec odpowiedź na to, co zrobiliśmy z olejem z przekładni. Pojemnik postawiliśmy na kilka dni. Na magnesie. Dzięki temu po opróżnieniu zebrały się wszystkie materiały ścieru i ewentualne opiłki w jednym miejscu. W ten prosty sposób można sprawdzić, czy we wnętrzu przekładni wszystko jest w porządku. Zasubskrybuj kanał, aby móc korzystać ze starych i nowych filmów na bieżąco. Cześć!